Hello, I'm Carlos Rodriguez, more known as Ocelot, and I'm a former professional player. I've been playing for 8.5 years, and now I own a club, Gamers 2. So yeah, that's my life pretty much. E-sport dzisiaj, oczywiście w zależności od gry, stał się taką dziedziną wymagającą tak piekielnej precyzji, że tam ułamki milisekundy decydują o wyniku. Esports is becoming a sustainable lifestyle for gamers. You know, it is becoming a legitimate career to begin with and prosper and build your future on. And it's not like YOLO, right? This is actually a company, this is a job. Gracz komputerowy jest naprawdę czymś większym, a w Polsce panuje ten błędny stereotyp, gdzie musimy po prostu go przełamać. Ja jestem absolutnie zadziwiony, że są ludzie, którzy potrafią w e-sporcie funkcjonować przez wiele lat. Jest mi ciężko zrozumieć, jak ktoś może pracować tyle, by być zawsze na szczycie. To jest po prostu niesamowite. The glory of winning, the glory of making people excited, the glory of being recognized as one of the best players in the world. This is the root of esports anyway, for players to prove themselves that they are the best. The growth of esports is actually amazing, right? Because nowadays, not many things are not fully developed. And this is actually one of those. It is really not fully developed, and this allows us to have a very huge growing ratio. Inwestorzy boją się inwestować w drużyny e-sportowe i każdy profesjonalny gracz z Polski po prostu należy do zagranicznej drużyny. Actually, I'm having more fun now than when I was playing actually. To jest współzawodnictwo, to jest praca, to są narzędzia po prostu. Siedzenie przy komputerze jest narzędziem na osiągnięcie jakiegoś sukcesu w nowej dziedzinie. Whenever I meet people from all over the world who doesn't know anything about esports, and I tell them what it is, I tell them the possibilities, the cash prize, the traveling that you have to do, the dedication. You know, these esports guys, they practice usually 8 hours a day or more. Like the players are very close to become employees, right? That's how traditional sports work, and it's how eventually this will turn into. But right now players work full time as players, but of course it's their choice. So in fact, they don't get paid to work full time. They just get paid to be able to represent our brand. If they train full time or not, that's their problem, right? Because if they want to become the best players in the world, then that's their choice. It's not enough if you just take good players from one day to another and then you get partners. It doesn't work like that. They will just not sign with you. Or if they sign, it's going to be for very low amounts of money or commitment. But you basically trigger the impact of your brand after 12 months, you know? Każdy widz, który patrzy na rozgrywkę sportową, widzi siebie w tym, bo on przeważnie grał w tą grę i potrafi zrozumieć, co też ten gracz, który tam jest na ekranie, który jest wielką gwiazdą, chce zrobić. That's not something to be frowned about, because hey, would you frown at someone who's earning 3 times salary than what you earn in a year? You're starting to play, then you become very good, and then you realize you're the best, you know? But then there's always a point where you actually lose, you know? Then you always end up losing, at least once. And when that happens, there are 2 ways it can go, you know? You either go all the way down, or you maintain a good level, you know? But that magic you had in this moment is very hard to reach again. People are just, I guess, conservative, still on that conservative state when they look at esports as not something that is legit or something. Nie ma absolutnie takiej potrzeby, żeby e-sport stał się sportem takim oficjalnym. Tym bardziej, że wśród wielu osób budzi to protest, bo na Boga, czemu to ma być sport, skoro ten facet siedzi przed komputerem? No? Once your mind, at the beginning, you know, your mind doesn't realize you can actually lose. And when your mind doesn't let you lose, you simply don't lose. It's really that simple. Like, there's a saying that what you portray in your mind is what you see in your day-to-day basis, you know, what you see in your life. Yeah. And I totally agree with that. Once in your mind you believe you cannot lose, then you will win. But at some point that disappears, because you will eventually lose. It's impossible to win all the time. Nobody does that. Nobody. Jest godzina 7:10, jesteśmy w drodze do Kędzierzyna-Koźla. Odwiedzimy technikum, które jako pierwsze w Polsce wprowadza profil e-sportowy.
może się zapiszemy. No a to ty nie. Tylko ja. No przecież ty nawet nie grasz w Counter Strike'a. A co by tak jakby zrobić klasę sportową? Mamy cały kraj pokryty zapytaniami o nasz kierunek. Jeżeli ludzie chcą przyjeżdżać do Kędzierzyna dla kierunku, to jest naprawdę coś niesamowitego. My musimy dać zaplecze w postaci normalnego, prawdziwego zawodu, w postaci technika informatyka. We współpracy z partnerami będziemy te zajęcia prowadzili profesjonalnie. To znaczy, to nie jest tak, że my, nauczyciele, nagle powiedzieliśmy sobie, słuchajcie, bierzemy się za sport i teraz każdy z nas siedzi w domu i gra w Counter Strike'a po to, żeby zrozumieć, o co tam chodzi. No, dla nas to jest eksperyment cały czas. Świadomi jesteśmy tego, że nikt tego nie robił wcześniej. To jest placówka publiczna. Teraz czekamy na nabór. To jest najtrudniejszy etap, bo zaczyna się w poniedziałek. Będzie się kończył 3 czerwca. No i to będzie zaskoczenie dla wszystkich, bo podstawowe kryterium to są oceny. Czyli bierzemy tych, którzy są najlepsi w nauce, a nie najlepsi w graniu. I z nich będziemy próbowali zrobić najlepszych graczy. Ambitnie. Też tak myślimy. They're 3 frags away now, Virtus Pro, as they will move the bomb in. It'll be Fifth Laren and Exist to come charging in, and Stacks to go mowing them down. One more will do it for Virtus Pro. Smokuję środek. Nie sprawdziłem bez. Tam. Hejkuję red. 2 hitów. Fleszuję. Ruiny jeden. Leży. 2 ruin. Mamy to kurwa! Dajcie mi go, proszę was. He gets the first. He doesn't get the second. Put your hands together for your EMS1 Katowice champions, Virtus Pro! Co robisz? Gram w grę komputerową. Spoko. Nieźle. Jestem profesorem nauk. Profesjonalnie gram od tych tam 10 lat i oprócz grania w sumie to nigdy nie pracowałem. Moja kariera zaczęła się mniej więcej w 2000 roku, kiedy moi rodzice założyli kafejkę internetową. No i zawsze po szkole sobie tam śmigałem, lubiłem pograć w CS:K. Jak jest jakaś wzmianka o e-sporcie właśnie w mediach, to mówi się tylko o tym, że taka suma była do wygrania i taka i jest super, a tak naprawdę to nie o to chodzi. W sumie jak zawsze się mnie ktoś pyta, co robię w życiu i jaki jest powiedzmy mój zawód, czy jaka moja praca, to zawsze mówię, że mniej więcej zajmuję się sprawami z grami komputerowymi. Nie mówię dokładnie, że gram na komputerze i jakbym zaczął o tym mówić, to po prostu mógłbym ich zanudzić, takie mam wrażenie. Nie jedzie się na turniej grać tylko na kompie, tylko wychodzi się przed tysiącami ludzi i no jest to coś innego niż to, na co się pisaliśmy na początku. Teraz na tych turniejach częściej jesteśmy pokazywani. Wcześniej to nawet ludzie niekoniecznie wiedzieli, jak wyglądamy, tylko po prostu oglądali nasz mecz i byli fanami samej gry niż ludzi. Teraz to właśnie mocniej się rozwinęło. Dużo się zmieniło, bo nawet ludzie na lotnisku potrafią nas zaczepić, mi się wydaje. Zapytać mniej więcej, jak nam poszło na turnieju, bo jak ja robiłem drużyny, pamiętam jeszcze to były czasy 1.6, no to zawsze ktoś musiał coś odwalać, że tak powiem. Albo tu nie przyjdzie na trening, albo mu się nie chce. No i to była taka mentalność polskich ludzi, że no nie dało się wybić, bo po prostu nie było dobrej drużyny do tego. No. Zdarzały się sytuacje, że graliśmy z kimś 6-7 lat razem, no i w pewnym momencie już się nie dogadywaliśmy i trzeba było dokonać pewnych kroków, zmian i to nie jest przyjemne, jest dosyć trudne, zazwyczaj były dramaty, ale trzeba robić to, co trzeba. Taka prawda, że wystarczy znaleźć stałą piątkę, nawet nie musi być jakaś super dobra, bo wszystkiego można się nauczyć i po prostu grać ze sobą, nie marudzić, nie płakać, że coś nie idzie, tylko grać i trenować. Każdy wieczór w tygodniu mam zajęty. Treningi drużynowe to już się tak ustaliło, że zaczynają się od tej 17-18 i gra się do wieczora. Podobno są plany, że przeniosą się treningi na godziny poranne. Coś nowego, zupełnie zmiana stylu życia dla mnie, bo jednak te wieczory wolne, to byłby szok. Ktoś mówił, że
zawsze lubię oglądać jak gramy. Ja się zawsze pytałem dlaczego. On mówi, bo moja gra jest jakaś inna, że dla mnie zawsze to bardziej zabawa. Dobra, wygrałem mapkę. Każdy zespół w sumie w dzisiejszych czasach ma już coacha, przynajmniej ten profesjonalny. No moim zdaniem trener jest pomocny w tej grze, bo dużo rzeczy może zauważyć, których my nie widzimy. Coach jest tą osobą z zewnątrz, która na przykład ogląda jak gramy i po paru rundach mówi, to nie wychodzi, spróbujcie tak. Siedzi z nami na meczach, na treningach, pomaga nam przy strategiach, dba o to, żebyśmy się przykładali na treningach. Trener też wiadomo, że przydaje się takie szóste, luźne spojrzenie na to z góry, tak? Nie jak my gramy w 5, każdy jest powiedzmy zamknięty w tym swoim monitorze. Przez ostatni miesiąc co weekend mieliśmy wyjazd. Byliśmy w Kopenhadze, w Kijowie, w Stanach, w Kolonii. Wiza do Chin, druga wiza do Chin. Dubaj był, Korea. No trochę tego jest, ale trzęsą się ręce. Jak jadę na turniej, no to standardowo, wiecie, biorę bieliznę, koszuleczki, spodenki, jakieś takie rzeczy, klapeczki, żeby było luźniej. No jednak dzięki graniu się sporo zwiedziło. Każdy gra od siebie z domu, jak trenujemy, ale przed ważniejszymi turniejami robimy tak zwany bootcamp, czyli zbieramy się przykładowo na tydzień przed turniejem. Wtedy doszlifowujemy, już kończymy jakieś tam ostatnie przygotowania, strategie. Wiadomo, wszystko musi być zapisane. Ktoś, kto potrafi strzelać, to zabije więcej, ale jednak to drużyna granie, tak jak mówiłem, jednostki. Tu jest moja siostra, jestem ja i z Gdyni mieliśmy 2 zawodników, u których siedzieliśmy w sobie akurat. Jestem ja. Pierwszy turniej jechałem z mamą i z siostrą. Finał miał się skończyć w niedzielę wieczorem. Finał kończył się w poniedziałek nad ranem. Zawsze były opóźnienia. Co, spało się na podłodze, na karimacie. Zupełnie inaczej. Jechaliśmy samochodem do Hiszpanii przez 20 parę godzin, żeby zagrać na kompie. Drugie miejsce, 25 000 USD. Dobra, no. Powiedz jeszcze coś, że e-sport jest mega spoko. Eksport jest mega spoko. Zapraszam wszystkich serdecznie do spróbowania. Już szuka rywala pod celownikiem, Alu wszystko słyszy i pędzi na środek, ucieka przed naszym graczem, ale Neo już go namierzył, ależ headshot Neo! No jak to siadło, no to było coś nieprawdopodobnego w ostatnim momencie. 4-3, przewaga po naszej stronie, teraz piękny headshot dla Alu, no i mamy kłopoty. Trzeba rotować, trzeba wracać, mocno bijany Pasza przez smoka. Woła kolegów do pomocy i będziemy odbijać. Pasza próbuje pomóc i blisko jeszcze jest Taz, który zdobędzie fraga. Jeden tylko już gracz po stronie Nipo, ale to Krzysiek Getrel, to zawsze jest groźny, w każdej sytuacji trzeba na niego uwalać. Getrel ze sprytnym mołotowym, ale miałem 4 w rękach, także ta M4 przydała się naprawdę bardzo dobrze białemu. Mamy rundę na 2-1, także eko za eko, zoom za zoom. A tymczasem atak na bombsite, a tu jest Pasza ze scoutem, czeka na atak blisko, już jest exit, Pasza trafia go, ale teraz dobije, musi dobić, trafia Pasza prosto w głowę, ale sprytnie zagrał mołotowem Snax, no i teraz broni się przed 2 przeciwników. Snax już jest tutaj przygotowany, Taz pomaga w dobrym momencie, Getrel zostaje sam, ale już nie ma jak tej rundy wygrać, tylko on przeżyciu, idą jak burza w tym momencie zawodnicy Virtus Pro. Od najmłodszych lat uwielbiałem oglądać piłkę nożną z komentarzem w telewizji, zresztą grałem w jakieś tam stare już FIFA, te pierwsze FIFA razem z bratem jeszcze, jak na klawiaturze, on na myszce, jeszcze była taka opcja w FIFA, to żeśmy razem komentowali mecz po prostu jak taki duet, właśnie jakiś Szaranowicz, Szpakowski, czy jakiś tam Kołton i Borek i żeśmy sobie komentowali razem te mecze piłki nożnej, więc od tego się zaczęło tak naprawdę i stwierdziłem, że to jest fajna sprawa, żeby właśnie z Counter-Strike'iem też pójść w tą stronę, bo to była też opcja, żeby z tym Counter-Strike'iem zostać, żeby zostać na tej scenie, którą uwielbiałem po prostu, bo uwielbiałem te mecze Counter-Strike'a. To jest niesamowite, że po takim czasie, tak, po tylu meczach, które skomentowałem Virtusów, po tylu meczach, które komentowałem właśnie Neo, Paszy, Taza, Białego Snaxa, tak, to jest śmieszne. Oni tego nie czują. Ja to czuję, jakbym był częścią trochę tej drużyny, bo przy wszystkich sukcesy i porażki przeżywałem, myślę, podobnie jak oni tak naprawdę, bo też czułem, że jestem w tym meczu i to właśnie mi daje komentowanie, że mogę być na tym międzynarodowym poziomie, mimo że nie gram na tym poziomie. Też nie wszyscy gracze, powiedzmy, czy nawet początkujący, czy średnio zaawansowani, czy nawet ci topowi, nie wszystko od razu widzą tak gołym okiem. Tam jest dużo takich rzeczy, które trzeba czasami wytłumaczyć właśnie, dlaczego ktoś zagrał w ten sposób, co miało się udać w tej taktyce, a nie wyszło i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest fajne, że ludzie też to chcą oglądać, żeby też się czegoś nauczyć, żeby coś zobaczyć nowego, żeby czegoś się dowiedzieć nowego danej drużynie. Jak są te mecze, które komentuję, tak, to zawsze jest ten pierwszy stream oczywiście angielski, do którego nie ma jak przebić. No ale później często właśnie grał w Virtusie, no to jest ten mój polski, tak? I dostawałem już też masę różnych wiadomości, jakieś posty na forum się pojawiały, że jak to w ogóle, ten gościu przecież ma tyle widzów, 30 000, 40 000, jak to jest możliwe? Na pewno korzysta z jakichś viewbotów, to jest niewykonalne przecież, żeby polski język, polski stream miał tyle widzów. A prawda jest taka, że po prostu w Polsce jest masa fanów Counter-Strike'a, którzy chcą wspierać Virtusów, którzy chcą oglądać tę grę i w tę grę grają po prostu.
I wiesz, to jest tak, że oprócz tego, że był ten sukces Polaków tak naprawdę, to też jest tak, że pojawił się taki straszny hype na Counter-Strike'a i wiesz, i tych widzów jest też więcej, bo w tym momencie właściwie każdy youtuber gamingowy, którego znam, tak, to właściwie nagrywa Counter-Strike'a w tym momencie, bo Counter-Strike to nowy Minecraft podobno, tak, więc teraz każdy ogląda tutaj tego Counter-Strike'a. W tym momencie to jest jakiś mój sposób na życie i myślę, że absolutnie się tego nie wstydzę, tak, jeszcze kiedyś jako gracz, tak, no to mogłem się tego wstydzić, że znajomi mają jakieś tam normalne hobby, że się tam spotykają, powiedzmy, a ja się spotykam, ale na TeamSpeaku z moimi kolegami z drużyny, tak. W tym momencie jestem z tego mega dumny, tak, że grałem tyle i że teraz mogę robić to, co kocham, tak, i z tego żyć, bo to jest niesamowite, to jest takie marzenie, które się spełnia każdego dnia właściwie, no. To, że ktoś ma talent, to jest w Counter-Strike'u, czy w ogóle w grach komputerowych, czy w sporcie, to jest nic tak naprawdę, bo trzeba dołożyć tego ogrom pracy, tak. A ja kiedy widzę te matchmakingi, czyli takie zwykłe mecze, gdzie trafiamy na losowych graczy i widzę, co ci goście czasami wyprywają, to jest po prostu kolosalna różnica, nawet między tymi topowymi graczami właśnie, a tymi topowymi z matchmakingu. To jest po prostu kolosalna różnica, no. To jest niesamowite, jaka to jest różnica, nawet już abstrahując właśnie od tego, że średnio zaawansowanie topowi, ale między tymi już globalami, czyli ta najwyższa ranga w CS-ie, a tymi graczami progamerami, to jest dopiero różnica. I wciąż, tak? Mimo, że wydawałoby się, że już ci gracze mogliby właściwie grać w jakichś dobrych drużynach, a to bzdura tak naprawdę, bo to jest wciąż gigantyczna różnica po prostu. To, jak to się rozwinęło w ciągu ostatnich 2 lat, jeżeli chodzi o Counter-Strike'a, to jest nieprawdopodobne, jak to wszystko poszło. Dlatego ludzie mogą sobie zrezygnować właśnie z rzeczy, już jeżeli chodzi o graczy, tak, mogą rezygnować z pracy. Tak samo komentatorzy, którzy są gdzieś tam topowi, powiedzmy, na świecie, tak, czy w Polsce nawet, to mogą rezygnować z pracy, żeby się tym zająć profesjonalnie, bo to jest taki rynek tak naprawdę. Trzeba się skupić właśnie na tym, żeby pokazywać, jakie to jest niesamowicie emocjonujące, jakie to jest piękno tego e-sportu całego, bo to jest w tym wszystkim najważniejsze, a nie zarobki absolutnie. Jeśli jest coś, co zrozumiałem po pracy nad tym filmem, to jak niesamowity jest świat e-sportu. W ciągu kilku tygodni poznałem prawdziwych, szczerych, zdeterminowanych ludzi, którzy po prostu robią to, co kochają. Ale e-sport to nie tylko gracze, to też fani i widzowie. A prawdziwy fan to ten, na którego można liczyć też w trudnych momentach. Może kiedyś, może za jakiś czas zawód gracza komputerowego nie będzie owiany taką ignorancją jak dziś.